Nie wiemy, czy Antowie byli Słowianami. Nie nazywali siebie Słowianami i nie zostawili własnych kronik. Ich imię zapisali obcy autorzy, Grecy, Rzymianie, patrząc na nich z zewnątrz. A jednak, jeśli Antowie byli Słowianami, to właśnie tutaj zaczyna się ich pierwsza zapisana wojna. Nie wojna o chwałę, nie wojna o imperium, lecz walka o zwykłe przetrwanie w świecie, który właśnie się rozpadał. Kim byli Antowie? Nie byli jednym plemieniem z królem i stolicą. Byli luźnym związkiem wspólnot zamieszkujących ziemię między Dniestrem a Dnieprem, na styku światów słowiańskiego, sarmackiego i, uwaga, gockiego. Część badaczy uważa ich za wczesnych Słowian, inni widzą w nich zeslawizowanych Sarmatów. Są też tacy, którzy twierdzą, że byli to Słowianie podporządkowani sarmackiej elicie, która z czasem stopiła się z miejscową ludnością, znikając bez śladu. Pomijając to wszystko, to jedno jest pewne. Antowie nigdy nie nazywali siebie Antami. Ta nazwa pojawia się wyłącznie w tekstach obcych autorów i funkcjonuje krótko, jakby była tylko etykietą narzuconą z zewnątrz. Mimo to kronikarze Bizancjum i świata rzymskiego uważali ich za Słowian. Jordanes pisał, że Antowie, Wenedowie i Sklawenowie pochodzą z jednego pnia. Dla ludzi epoki byli częścią tej samej szerokiej wspólnoty, która dopiero miała zmienić oblicze całej Europy. Problem w tym, że Antowie nie pojawiają się w źródłach dlatego, że budowali państwo albo podbijali innych sąsiadów. Pojawiają się dlatego, że nadchodzi wojna. Świat, w którym żyli, właśnie się kończył, a wraz z nim zaczynała się historia, którą później nazwano słowiańską. Pamiętajcie też, że świat nie kończy się jednego pojedynczego dnia, bo najpierw powoli zaczyna pękać. Systematycznie, niemal niewidocznie. Znikają stare granice, szlaki handlowe pustoszeją. Ludy, które od pokoleń żyły obok siebie, zaczynają się bać własnych sąsiadów. IV wiek po Chrystusie wcale nie jest spokojną, późną starożytnością. To epoka przede wszystkim strachu, plotek i brutalnej przemocy. Europa Wschodnia nie jest wtedy mapą żadnych państw. Jest mozaiką ludów, interesów i konfliktów plemiennych. Nad tą mozaiką pojawia się jeden człowiek, który wierzy, że może ją podporządkować całkowicie dla siebie. A jego imię brzmi Hermanaryk. Król Ostrogotów, władca, który nie chce tylko rządzić, chce całkowicie dominować. Jego ambicją jest rozciągnięcie władzy na wschód, poza Dniestr, w stronę Donu. Nie przez układy, nie przez dyplomację, przez brutalną, niszczycielską wojnę. I na tej drodze stoją właśnie Alanowie, plemiona stepowe, wspólnoty rolnicze, no i oczywiście Antowie. Nie mieli oni murów ani stolic, żyją między dwoma wielkimi rzekami, w sieci wiosek i grodów połączonych koniecznością współpracy. Nie są żadnym imperium, żadną późniejszą wielką lechią, ale też nie są bezbronną, łatwą do pokonania masą. Dla Ostrogotów są po prostu jednym z ludów do ujarzmienia, a dla nas być może pierwszymi Słowianami, którzy pojawiają się w historii właśnie z powodu wojny. Walki wtedy toczone były długie i pełne przemocy. Hermanaryk nie prowadzi jednej kampanii, lecz całe pasmo wojen. I właśnie wtedy na scenę wchodzi człowiek, którego imię zostanie na długo zapamiętane, a brzmi ono Witimir. Jest to krewny króla, kolejny dowódca, wojownik, który zdobywa sławę walcząc ze Słowianami. Jego przydomek brzmi jak wyrok egzekucyjny, winitar, zwycięzca, a może zabójca Słowian. Taki przydomek nie rodzi się przypadkiem i nie wróży nic dobrego. Oznacza, że Antowie nie byli łatwym też celem i oznacza, że stawiali zaciekły opór. Przez chwilę wydaje się, że Hermanaryk wygrał, że Ostrogoci stworzyli silne państwo nad Morzem Czarnym, z racji tego, że Antowie zostają poskromieni, ale wtedy nadchodzi coś nowego, czego nie da się już absolutnie kontrolować, bo z dalekiej Azji przez stepy między Morzem Kaspijskim a Czarnym naciąga lud, o którym krążą jeszcze gorsze opowieści, Hunowie. Oni nie wysyłają posłów, nie promują sojuszy, są znacznie bardziej niebezpieczni i groźniejsi od Gotów czy Ostrogotów. Ich wojna polega na złamaniu woli przeciwnika. Pierwszym celem stają się Alanowie. Szerzą się mordy, grabieże, płoną osady. A potem dzieje się coś jeszcze znacznie gorszego. Ci, którzy w ogóle przeżyli,
zostają wciągnięci w chuński system. Dostaną ochronę oczywiście przymusową i oczywiście w zamian za posłuszeństwo, w zamian za daniny, w zamian za nowych żołnierzy, udział w kolejnych wojnach dla nowych panów. Wkrótce potem w podobnej sytuacji znajdą się i nasi Antowie, być może nie potraktowani tak brutalnie jak wcześniej Alani. Układ sił zmienia się gwałtownie w tym regionie. Kolejna przekładanka geopolityczna, o której być może nie wiecie. I właśnie wtedy umiera Hermanaryk. Źródła tutaj nie są zgodne. Jedni mówią o zamachu, inni o samobójstwie, ale jedno jest na końcu pewne. Nie doczekał katastrofy Ostrogotów, swego własnego ludu, bo ci uginają kark pod chuńskim jarzmem. Ale nowym królem zostaje tutaj Witimir, ten sam, który zasłynął z pogromu Antów. Ale nowy król nie zamierza być kolejnym wasalem Hunów. Wierzy, że może odwrócić ten niekorzystny los dla swoich ludzi. Wznawia wojny, uderza w Alanów, a potem w Antów. Alanowie zmęczeni ciągłymi najazdami szykują odwet. Hunowie stają po ich stronie i Antowie również zostają wciągnięci w ten cały konflikt. Witimir wie, że jeśli będzie czekał, to czeka go zagłada. Zatem postanawia uderzyć najpierw. I tak około roku 375 przekracza Dniestr. Rusza w kierunku ziem Antów z potężnym wojskiem. Pierwsze starcie w tamtym czasie kończy się dla niego niemal katastrofą, pewną porażką. Ostrogoci muszą się wycofać, a Antowie odnoszą sukces. Chyba pierwsze swoje wielkie zwycięstwo w całej długiej historii Słowian. Bardzo dobrze znali ten teren, walczyli o swoje domy i dokonali tego skutecznie. Ale nie myślcie sobie, że Witimir zamierza zrezygnować. Wcale nie, to nie koniec. Witimir wraca. Lepiej przygotowany, lepiej zorganizowany, bardziej bezwzględny. Odnosi sukces. Antowie przegrywają. Bitwa ta druga ma charakter totalny i rozstrzyga wszystko niestety na niekorzyść Antów. Straty po ich stronie, straty są ogromne. Sam ich król dostanie się do niewoli, a imię jego to Bos, albo Bosz, albo Boz. Dokładnie tego nie wiemy. Nie wiemy też, czy było to jego prawdziwe imię. Być może był to tylko tytuł, określenie wodza, tego, który stał na czele wspólnoty słowiańskiej. Jakiekolwiek znaczenie miałoby jego imię, to możemy chyba być pewni, że Antowie byli w istocie rzeczy Słowianami, a Bos jest pierwszym słowiańskim władcą znanym tutaj z imienia. I nie dlatego, że zbudował państwo Słowian, czy później jakąś wielką Lechię i był protoplastą innych królów lechickich. Nie dlatego, że pobił swoich sąsiadów, lecz właśnie dlatego, że jego śmierć miała przestraszyć cały świat wokół. Bo na rozkaz Winitara Bos zostaje w brutalny sposób ukrzyżowany razem ze swoimi synami, tak aby nikt nie mógł dziedziczyć dalszej władzy. Ten los oczywiście nie omija także 70 innych najważniejszych naczelników Antów, czyli najprawdopodobniej ich elitę, starszyznę, ludzi, którzy mogli odbudować opór i ponownie wystąpić zbrojnie. Zatem to nie była egzekucja jednego człowieka, to była próba złamania całego ludu i właśnie w tym momencie Hunowie nie będą dłużej na to już patrzeć. Witimir przekroczył granicę, której nie wolno było mu przekraczać, a Azjaci nie znali litości. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym i że Antowie byli pod chuńską opieką, a atak na nich był totalną, bezpośrednią prowokacją. Odpowiedź w tym wypadku przyszła bardzo szybko. Hunowie wkrótce organizują wyprawę karną. Do ich armii dołączają Alanowie, a także część samych, uwaga, Ostrogotów, którzy uznają, że opór przeciwko Hunom w tym wypadku to już nie ma sensu. Witimir wygrywa dwie pierwsze bitwy. Być może uwierzył, że los znów jest po jego stronie. Być może też wierzył, że Hunów da się jednak jakoś powstrzymać. Jednak jak wiemy, historia pokazała nam zupełnie co innego. Dochodzi do trzeciego starcia, trzeciej bitwy, gdzie ginie. Tym razem nie ma krzyża, nie ma widowiskowej, symbolicznej kary dla przestrachu. Jest tylko ta chyba bardziej honorowa śmierć na polu walki. Ale Hunowie nie zatrzymują się, idą dalej za ciosem. Ostrogoci, którzy przeżyli, uciekają wkrótce na zachód. Nad Dunajem błagają pod palisadami Rzymian o przeprawę, potrząsając gałązkami na znak pokory. A co w tym czasie dzieje się z Antami? Stracili elitę rządzącą, ale
nie zniknęli. I właśnie dlatego ta bitwa ma znaczenie jako pierwsza bitwa Słowian. Nie dlatego, że była ich zwycięstwem i nie dlatego, że była jakaś chwalebna, tylko dlatego, że pokazuje moment, w którym lud, który później w końcu nazwano Słowianami, pojawia się w historii jako uczestnik brutalnej gry między imperiami, stepem i upadającym wkrótce Rzymem. I to nie jest opowieść o triumfie, to opowieść o zwykłym, bardziej nawet takim szarym przetrwaniu. I być może właśnie od takiej śmierci, od krzyża Boza i ruin świata Hermana Ryka zacznie się historia Słowian w świecie pisanym na kontynencie europejskim. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Czy Antowie to rzeczywiście Słowianie wschodni? Czy była to ich pierwsza wojna, bitwa stoczona ze światem germańskim? Zapraszam was do komentarzy poniżej, postaram się oczywiście w miarę możliwości odpowiadać. A jeśli jesteś tutaj nowy, to zapraszam cię do subskrypcji i śledzenia kanału. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję wszystkim za dzisiaj. Do usłyszenia.